Jak ten Bob Ross. No dobra, kurwa. Te zdjęcia nie mogą wypłynąć. Dobra, to obie są w zapisie? Witajcie wszyscy w nowym odcinku Art Unboxingu. To jest 10. odcinek finałowy, który podsumowuje wystawę w CSW Łaźnia, dlatego dzisiaj będzie coś naprawdę specjalnego. Coś, co mnie po prostu cieszy w głębi duszy, że mam ten przedmiot, że udało mi się poza samym przedmiotem zdobyć to doświadczenie i poznałem niebywałego człowieka, niezwykłego artystę. I tutaj już naprawdę nie ma miejsca na spekulacje, że to jest jakaś zabawa w kolekcjonowanie gadżetów związanych ze sztuką, przedmioty nerdowskie i tak dalej, bootlegi. Nie, tutaj mamy naprawdę do czynienia z sygnowaniem przez artystę Prima Sort. Jest on naprawdę jednym z najważniejszych twórców, wystawiał się w najważniejszych muzeach świata, jego prace znajdują się w wielu prestiżowych kolekcjach. A o kogo chodzi? Nie, jak zrobić werble? Jak się robi werble? Bum, 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 bum. Jaki mają dźwięk werble? Jaki dźwięk mają werble? W dzisiejszym odcinku otworzymy przedmiot sygnowany przez Ai Weiwei. Ai Weiwei czy Ai Weiwei? How do you pronounce Ai Weiwei? 1995 Chinese artist Ai Weiwei. Chinese artist Ai Weiwei. W dzisiejszym odcinku otworzymy sobie dzieło sztuki, które sygnował Ai Weiwei. Ping! Pojechałem specjalnie do kina Babylon w Berlinie, w którym miała miejsce taka retrospektywa jego filmów mniej więcej w czasie, kiedy w Berlinie trwało Berlinale. Natomiast, jak sam Ai Weiwei wtedy wielokrotnie podkreślał, okazuje się, że jest on w pewnym sensie artystą cenzurowanym, nie tylko w Chinach, gdzie jest on wymazany z historii, ponieważ jego sztuka jest polityczna. Można zauważyć, że jego filmy miały otwarcia na absolutnie wielkich festiwalach filmowych, natomiast w Berlinie, gdzie posiada on swoją pracownię i studio, nigdy jego filmów nie chcieli pokazać podczas tak znaczącej imprezy, jaką jest Berlinale. W związku z tym powstała taka specjalna inicjatywa, żeby równolegle do Berlinale przez kilka dni leciały jego filmy jako taki równoległy festiwal. Ja specjalnie na ten festiwal pojechałem po to, żeby spróbować go tam poznać i zdobyć sygnaturę. To, co znajduje się w środku, to dwa obiekty. Pierwszy z nich to książka Humanity, napisana przez Ai Weiwei'a. Jest to swojego rodzaju manifest. Ta książka ma nam przypominać, czym jest człowieczeństwo. Ta książka przypomina nam też o tym, jak wielką odpowiedzialnością jest wolność. Może w ogóle uderzamy teraz w jakieś patetyczne klimaty, ale Ai Weiwei jest jednym z tych twórców, którzy walczą o wolność jednostki, walczą o poprawę jakości życia na całym świecie i to budzi mój ogromny szacunek. Możecie zobaczyć tutaj BLN HMB HF oznacza, że kupiłem ją w berlińskim Hamburger Bahnhof. Hamburger Bahnhof jest to jedna z fajniejszych galerii sztuki w Berlinie. U nich na stanie w sklepiku galeryjnym można zakupić wiele fantastycznych książek, wiele także przedmiotów i gadżetów związanych ze sztuką. Ja tam za 12,80 € kupiłem tą książeczkę wydaną przez Ai Weiwei'a. Książka ma jakieś 140-150 stron. Jej skład jest bardzo prosty, minimalny. Ma zjawiskowy kolor obwoluty zdobiony złotymi literami. To, co jest najważniejsze i to, co czyni z tej zwykłej książki obiekt sztuki, to jest ta sygnatura, zrobiona tutaj mazakiem na moich oczach przez Ai Weiwei'a, który nie miał nic naprzeciwko, żebym zrobił sobie z nim zdjęcie. Mam selfiacza z Ai Weiwei'em. Bardzo Ci dziękuję, że się na to zgodziłeś. Było to dla mnie szalenie ważne wydarzenie. Książeczka na pewno finalnie może skończyć w ramce jako taki przedmiot sztuki, ponieważ to sygnowanie naprawdę robi z niej obiekt. Przejdźmy jeszcze do drugiej rzeczy, która znajduje się w środku. Kolejnym takim elementem będzie coś, co mamy tutaj w tej siateczce. Tajemniczy zakup z New Museum. Coś ekstra do Art Unboxingu. Naprawdę zobaczycie, to jest wow, 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 wow. Taki wypas, że po prostu padniecie. Drugi przedmiot został nabyty przeze mnie w Nowym Jorku. Został on wykonany przez Third Drawer Down Studio. Zakupiłem go w New Museum za $20. Tak jak widzicie to tutaj na sonówce. Jest to Souvenir Spoon, czyli jest to pamiątkowa łyżeczka, na której jest przedstawienie związane z Ai Weiwei'em. Wedle tego, co głosi sygnatura z tyłu, jest to Study of Perspective. I to jest wersja White House. Zawsze mi się wydawało, że może kolekcjonowanie łyżeczek to jest coś, kolokwialnie mówiąc, lamerskiego.
wszystkiego. Wiem, że takie kolekcje są, mnie to totalnie nie ruszało. Natomiast ta łyżeczka sprawia, że mi w jakiś sposób serducho bije mocniej. Jest ona przecudna. Piękny jest ten taki case zbudowany na nią. Fajnie tutaj są te litery Ai Weiwei. Tu jest oczywiście sygnatura, którą sam artysta złożył na tym przedmiocie. Tak jak to do podpisania, to go w jakiś sposób w ogóle nie zdziwiło. On to dobrze znał. Natomiast to, że specjalnie z Nowego Jorku przywiozłem do Berlina tą łyżeczkę, żeby on podpisał, rzeczywiście zrobiło na nim jakieś takie śmieszne wrażenie, zaiskrzyło jego oko, to nie było coś oczywistego. Z wielką sympatią podpisał mi ten przedmiot. Sygnowanie jest również, tak jak w przypadku książeczki, złożone markerem. Nie stricte na przedmiocie, jest on złożony na case'ie, ponieważ na samej łyżeczce trudno byłoby się podpisać. Ja jeszcze, żeby tutaj pokazać wam, o co z samą łyżeczką chodzi, to ją delikatnie rozpakuję, nie niszcząc tego, co w tym przypadku jest de facto ważniejsze od samej łyżeczki, czyli sygnowany case. Tutaj widzimy fragment pracy Ai Weiwei'a z cyklu Studium Perspektywy. W obrębie tego cyklu Ai Weiwei jeździł po całym świecie, wszędzie gdzie znajdował jakieś znamiona władzy. On po prostu stawał, wyciągał środkowy palec, wskazywał tym środkowym palcem w kierunku instytucji, budynku, monumentu reprezentującego władzę i robił zdjęcie jako zapis działania akcyjnego, w obrębie którego on po prostu na tą władzę się nie godzi. Po prostu tej władzy mówi kolokwialne fuck you. Fuck you. To jest bardzo ciekawy przypadek, ponieważ tą łyżeczkę kupiłem w Ameryce, w Nowym Jorku, w New Museum, a w obrębie tego przedstawienia, które jest pokazywane na tej łyżeczce, widzimy, jak Ai Weiwei palcem pozdrawia serdecznie Biały Dom. Tutaj z tyłu ta łyżeczka jest sygnowana przez studio, które tą łyżeczkę wykonało, czyli Third Drawer Down Studio. Przez to, że ta łyżeczka stała się przedmiotem sztuki, a nie gadżetem, odkąd mam to sygnowanie, nie dokonam testu, czy tą łyżeczką się lepiej nasypuje cukier do herbaty albo miesza w jakiejś potrawie, bo po prostu żal byłoby mi ją zniszczyć, musicie mi to wybaczyć. Tak prezentuje się w tym case'ie. Bardzo mi się podoba to, że studio, które odpowiada za wykonanie tego przedmiotu jako gadżet, czy też pamiątka do kupienia w New Museum, przewidziało sobie to, że ludzie będą chcieli to powiesić właśnie jako dzieło sztuki, a nie traktować jako łyżeczkę. Plecki tego plastikowego case'a posiadają już gotowy taki haczyk, który wystarczy sobie przewiesić przez gwoździk w ścianie i może się to fantastycznie na ścianie właśnie prezentować. Gwarantuję wam, że nie tylko w kuchni ta łyżeczka będzie wyglądać zjawiskowo. Ja swoją zamykam już w ten case, który jest podpisany przez samego artystę i nie mogę się doczekać, jak wyeksponuję już ją w swoim mieszkaniu. To mogło służyć tylko i wyłącznie temu, żeby ściągnąć to w sklepiku z takiego bolca eurohaczyka, półeczki, żeby one sobie wisiały jako produkt. Ta teoria z tym, że oni zaplanowali, że to jest takie mini dzieło sztuki gotowe do powieszenia na ścianę, moim zdaniem jest lepsza i tej teorii się trzymajmy. Ai Weiwei, jeden z ważniejszych twórców na świecie, trafia do kolekcji Art Unboxingu, mojego wideo performance'u. Bardzo się cieszę, że miałem okazję go poznać. To jest naprawdę dla mnie szczęśliwy dzień. Twórczość Ai Weiwei'a jest bardzo często społecznie zaangażowana. Jest takim manifestem tego, że powinniśmy pomagać sobie jeden drugiemu, jest wręcz wstrząsająca. Podejmuje bardzo trudne tematy kondycji człowieczeństwa i problemów związanych z przepływem ludzi. Odnosi się on też bardzo często do tematu wolności własnej. Ai Weiwei należy do tych twórców, którzy nieraz byli internowani. Pozwólcie mi, że nie będę liczył podróży do Berlina ani podróży do Stanów, bo chyba nie o to chodzi. Ja swoje przedmioty kupiłem za $20 łyżeczkę, 12,80 euro książeczkę. Jeszcze tutaj doliczam cenę biletu wejścia na pokaz, na którym zdobyłem sygnowanie tych przedmiotów. Wydaje mi się, że to tyle. Serdecznie wam dziękuję za doświadczenie tych 10 tygodni, które mogłem spędzić razem z wami przy wystawie #ArtUnboxing w CSW Łaźnia w Gdańsku. Ja ze swojej strony mogę obiecać wam, że to nie jest moje ostatnie słowo. Ja chcę kontynuować to działanie, Art Unboxing. Trzymajcie kciuki i spodziewajcie się już kolejnego odcinka za tydzień, tradycyjnie w poniedziałek o 18:00. Nie przestawajcie nas odwiedzać tutaj na kanale Art Unboxing. I jedyne, o co mogę was prosić więcej, to lajkujcie to wideo, bądźcie tutaj z nami, odwiedzajcie nas co tydzień, subskrybujcie kanał. Widzimy się niedługo, do zobaczenia, cześć, 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 cześć. Chyba spoko?